Serdecznie zapraszam do odcinka 27 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Okultyści część 6. W poprzednim odcinku 26 opowiedziałem o średniowiecznym lekarzu Paracelsusie. W tym odcinku opowiem, kto i w jaki sposób wprowadzał kabalistyczne doktryny do średniowiecznego Kościoła katolickiego. Eliphas Levi relacjonuje, że rabin Jehiel, kabalistyczny Rzymianin chroniony przez świętego Ludwika, posiadał tajemnicę wiecznie płonących lamp. Sugeruje to możliwość, że Rzymianie mogli znać jakiś rodzaj świecącego gazu lub nawet światła elektrycznego. Najsłynniejszy alchemik z XIV wieku, Nicolas Flamel, odkrył tajemnicę sztuki z księgi Abraham Rzymianin, książę kapłan, lewita, astrolog, filozof, która przeszła później w posiadanie kardynała Richelieu. XV-wieczny mistyk Pico della Mirandola otrzymał kabalistyczne instrukcje od florenckiego Rzymianina Alemanusa i oświadczył, że odkrył w kabale doktryny chrześcijaństwa. Zachwycony tym papież Sykstus IV nakazał przetłumaczenie pism kabalistycznych na łacinę do użytku dla studentów teologii. W tym samym czasie kabała została wprowadzona do Niemiec przez Reuchlina, który hebrajskiego uczył się od rabina Jacoba Jehiela Loansa, nadwornego lekarza Fryderyka III. Ta wersja kabały została opublikowana w 1494 roku w kabalistycznym traktacie De Verbo Mirifico, wskazującym, że wszelka mądrość i prawdziwa filozofia wywodzi się od Hebrajczyków. Rozprzestrzenianie się literatury rabinicznej wywołało poważny alarm i w 1509 roku został nawrócony na chrześcijaństwo Rzymianin nazwiskiem Pfefferkorn. Rzymianin ten przekonał cesarza Maksymiliana I, aby spalił wszystkie rzymskie księgi, za wyjątkiem Starego Testamentu. Reuchlin, z którym konsultowano się w tej sprawie, doradził jedynie zniszczenie Telodot Jeszu i Sefer Nizachon rabina Lipmana, ponieważ dzieła te były pełne bluźnierstw przeciwko Chrystusowi i religii chrześcijańskiej, ale nalegał na zachowanie reszty. W obronie literatury rzymskiej wspierał go książę Bawarii, który mianował go profesorem w Ingolstadt, ale został ostro potępiony przez dominikanów z Kolonii. W odpowiedzi na ataki dominikanów Reuchlin rozpoczął swoją obronę de arte cabalistica, wychwalając kabałę, której główną doktryną była mesjanologia. Cały system filozoficzny Reuchlina, jak sam przyznał, był w rzeczywistości całkowicie kabalistyczny i jego poglądy podzielał Korneliusz Agrypa z Nettesheim. W wyniku tych nauk szał kabalizmu szerzył się wśród chrześcijańskich prałatów, mężów stanu i wojowników, a także wielu myślicieli chrześcijańskich, którzy przejęli doktryny kabały i próbowali je zmienić na swój własny sposób. Athanasius Kircher i baron von Rosentroff, autor kabały Denudata, w ciągu XVII wieku usiłowali szerzyć kabałę wśród chrześcijan, tłumacząc kabalistyczne dzieła, które uważali za najstarszą mądrość. Encyklopedia Rzymska utrzymywała absurdalny pogląd, że kabała zawiera dowody na prawdziwość chrześcijaństwa. Jednakże jedyne, co wydaje się w kabale chrześcijańskie, jest w rzeczywistości niczym innym, jak opisem pewnych starożytnych doktryn ezoterycznych. Wydaje się, że czarna magia była efektem ruchu kabalistycznego i nauczania dzieł Paracelsusa. Niestety, kabalistyczne wpływy przetrwały w Kościele katolickim i co gorsze, rozwinęły się w czasach współczesnych. Przykładem jest instytucja założona w Kulu
próbująca łączyć religię judaistyczną, zawierającą elementy kabały, z religią chrześcijańską. Gorąco polecam odcinki 24 i 25 z playlisty Prometeizm. Nie zostały również oszczędzone władze świeckie i w 2005 roku w budynku polskiego parlamentu pojawiły się świece hanukowe i kabaliści hasyccy z Chabad Lubawicz. W odcinku 16 zatytułowanym Temida w playliście Prometeizm wyjaśniam kwestię historyczną święta rzymskiego Hanuki. Kto promuje kabalistyczną wizję świata z odległych czasów i ze średniowiecza? Dlaczego czarny i ponury welon kabalizmu zasłania coraz bardziej nasze słońce? I niewiarygodna wiara w diabły znajduje poklask wśród elit rządzących. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. Kabała przesiąknęła w średniowieczu do kościoła katolickiego. Serdecznie zapraszam do odcinka 28 pod tytułem Okultyści, część 7.